To było zajebiste. A jakie było pytanie? Nie mam pojęcia. Hello. Hello. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z serii Podsumowanie miesiąca, tym razem kwiecień. Odwiedzimy w tym miesiącu 3 kraje, a raczej już odwiedziliśmy i będziemy je podsumowywać. Mamy ranking atrakcji, jedzenia, budżet. A jakie to będą kraje? Tajlandia, Malezja i Singapur. Odpowiemy też na nurtujące Was pytania, których nie zadaliście w poprzednim odcinku, więc po prostu polecimy z tymi pytaniami, które wcześniej wymyśliliśmy. Liczymy na większą aktywność pod tym filmem. Dokładnie, bo było ich całe 0. Będziemy jeszcze rozmawiać o plecakach. Co zabraliśmy, co było błędem? Nie mam pojęcia. Myśl. Zabraliśmy, ale było błędem. Jeszcze Dobra, raz. no, dawaj. W ogóle pojechanie na wyspę Langkawi, tam nie było nic ciekawego. Według mnie w kwietniu nie było takich pieniędzy. Dopłacenie do apartamentu w Kuala Lumpur, żeby być na 37 piętrze w basenie z widokiem. Ten apartament w Kuala Lumpur z basenem. W Tajlandii to na pewno plaże, a w Malezji wydaje mi się, że ludzie. I ogólnie natura. Bo naprawdę bardzo mili i przyjemni ludzie nam się trafili w Malezji. A w Singapurze ta nowoczesność. Ten pokaz fontan z Pirat Karaibów, nie mam pojęcia. Myśl. Pluskwy w hostelu na Kolipę. To było bardzo negatywne. To, że było tak drogo w Tajlandii na południu. To, że było tak tanio w Malezji. Cała Malezja. Trochę żałuję, że mieliśmy tak mało na nią czasu, bo można było spokojnie tam dużo więcej spędzić. Nie jadłem obrzydliwych rzeczy teraz. Bo ja nie przepadam za tym malezyjskim jedzeniem. Czasami te takie te mięso z tym tłuszczem to takie średnie, ale... Dalej jestem przy esencji z kurczaka. Nasza trasa w kwietniu przedstawiała się następująco. Zaczynając od Koh Lanty w Tajlandii, przemieszczaliśmy się na południe przez Kolipę i Langkawi, aby dalej podróżować lądem po Malezji i Singapurze. W rankingu atrakcji zmieniły się 2 rzeczy. Na 5. miejsce wskoczył trekking po dżungli, a na 8. snorkeling na Kolipę. Nasz nowo dodany ranking miast wygląda następująco. Singapur uplasował się na 1. miejscu, a za nim Hoi An i Hanoi w Wietnamie. W przypadku jedzenia akurat nic się nie zmieniło. Jedzenie malezyjskie nie bardzo przypadło nam do gustu. Paulina była u fryzjera, a takie oto mamy widoki z balkonu. Basen Infinity Pool. To nie są tanie rzeczy. No nie, akurat faktycznie były tanie. 120 zł za pokój na 3 osoby, więc luz, 2 sypialnie. Jest naprawdę fajnie, a widok jest niesamowity. Songkran w Tajlandii. Dużo miałam takich momentów. To było zajebiste, naprawdę. To był jeden z lepszych dni w ogóle w trakcie całego wyjazdu. Ten widok z tego apartamentu w Kuala Lumpur był sztosem. Ryksze w Malacy. To, że w Singapurze jest zakazana guma do rzucia. To jest odkrycie roku po prostu. Moja ulubiona rzecz, sfotografowana 1500 razy przynajmniej. Coś, czego nie doświadczy człowiek chyba nigdzie indziej. Można było minąć wyspę Langkawi. Myślę, że jakbyśmy wiedzieli, że w Malezji jest tyle miejsc, to moglibyśmy troszkę więcej czasu na nią poświęcić. W ogóle autostopy wszystkie, ale który był najlepszy? Te, które nam się udały w końcu. No chyba Naprawdę spotkaliśmy masę super ludzi. Jeffreyem, który nas zabrał do swoich znajomych na kawkę. Było bardzo fajnie. Gaduję, że ten najdroższy, ale nie wiem, no nie mam pojęcia jaki był. Nie było chyba takiego transportu w kwietniu, który by był jakiś zły, który jakoś źle wspominam. W Malezji są ogólnie bardzo dobre transporty, więc pozwólcie, że pominę ten punkt. Po długim pobycie w Tajlandii przyszedł czas na podsumowanie punktowe tego kraju. Uznaliśmy, że wynik ulegnie drobnemu zmniejszeniu, ponieważ atmosfera i ceny na południu okazały się trochę rozczarowujące. Tajlandię zamykamy z wynikiem 86 punktów. Malezja okazała się dużym pozytywnym zaskoczeniem i chociaż jedzenie dla nas było średnie, to atmosfera i ceny były jak najbardziej na plus. Malezję zamykamy z wynikiem 85 punktów. Singapur bardzo nam się spodobał, ale ceny niestety nie należą do przyjaznych osobom podróżującym na budżecie, dlatego łączny wynik Singapuru wynosi 83 punkty. W rankingu krajów Tajlandia wciąż stoi na czele, a za nią Malezja i Singapur. No dobra, no to na warsztat tym razem jako pierwszy plecak bierzemy plecak Pauliny. Ale ciężki go zabrałaś, o Jezu. To wyjmij rzeczy, których już nie potrzebujesz.
Matko Boska, to jak normalnie. Nie będę wszystkiego wypakowywać. No nie no, ale pokaż widzom, jak to pięknie się spakowałaś na przykład początku. myślałam, że będę się częściej malować, ale to mi się zupełnie nie przydaje, bo tu jest taka temperatura, że po prostu wszystko ze mnie spływa. Więc oddaję płyn micelarny, bo mam jeszcze chusteczki. Połóż to wszystko. O Jezu, co to miałaś? Jakieś klejnoty? No i z płynem micelarnym idą też paciki. Wszystkie magnesy, przypinki, które uzbieraliśmy, bo niestety przypinki odpadają nam z plecaka, więc to nie był za mądry pomysł. Wysyłamy je z powrotem do Warszawy. Tak, dokładnie. Dresy. Dresy ciężkie, długo schnące. Nie był to dobry pomysł. Chociaż się przydały w Chinach. Krem do rąk z samolotu, który się nie przyda. Rajstopy, które ani razu się nie przydały i pewnie się nie przydadzą. To się przydało w Chinach, ale już prawdopodobnie więcej się nie przyda. Zachowałam sobie 2 sztuki. To są plastry takie ocieplające. Przykleja się do ubrania i strasznie grzeją. No i wymieniałaś sobie też kilka rzeczy, co? Tak, wymieniłam sobie kilka rzeczy, dlatego moje krótkie spodnie jeansowe idą do oddania, bo były totalnie nieprzemyślane i niewygodne. Mały ręcznik, sukienkę, którą sobie wymieniłam, bo też była niepraktyczna, bo tutaj w większości trzeba mieć zakryte kolana i ramiona, więc kupiłam sobie taką, która po prostu daje mi taką możliwość wejścia do wszystkich świątyń, żeby nie ubierać jakichś dziwnych kiecek. No i lakiery do paznokci, które też zupełnie mi się nie przydały. I stopki. Totalnie nieprzemyślany. To tyle. No i zobaczcie teraz, jaki ten plecak Pauliny jest. O, pewnie nie widzicie. No to wam pokażę tak. O. Ile jest go mniej. A był po komin. To prawda. Wzięłabyś mniejszy plecak, czy nie? Nie, chyba bym nie wzięła mniejszego plecaka, bo nie wiem jak będzie później. Tak, ja też lubię mieć miejsce w plecaku. A przede wszystkim też trzeba rozważyć pranie. W kwietniu wydaliśmy 7657 zł, w tym najwięcej na zakwaterowanie i jedzenie. W Tajlandii spędziliśmy 45 dni i wydaliśmy łącznie 10 560 zł, z czego najwięcej na zakwaterowanie i jedzenie. W Malezji spędziliśmy 16 dni i wydaliśmy 2928 zł, z czego najwięcej na zakwaterowanie, jedzenie oraz transport. Singapur jako najdroższe miejsce zamykamy w kwocie 480 zł za 2 dni. Sam jeden nocleg pochłonął tutaj połowę tego budżetu. Średnie dzienne koszty przedstawiają się następująco. Najwięcej do tej pory dziennie wydawaliśmy w Chinach, Laosie i Singapurze. No dobra, teraz idzie mój plecak. Czy możesz go mi podać, bo mój jest troszeczkę To będzie cięższy. trudno. Jezu. Żeby wam uzmysłowić, ile tego rzeczy zejdzie stąd. Mniej więcej tyle. A, weź tam, połóż, no. U mnie tak naprawdę zaszły drobne zmiany ubraniowe. Mianowicie zamieniłem ubrania cięższe na ubrania lżejsze. Jedne kąpielówki, które były kąpielówkami za kolano, na kąpielówki do połowy uda. To super, to mi się przydało, to są skarpety z wełny merino. Skarpety miałem w Chinach, później miałem w Wietnamie i naprawdę one się przydawały. Już jest trochę za ciepło na nie. Poza tym mam jedne skarpety z merynosa, które jeszcze sobie zostawiłem, są troszeczkę krótsze. To jest jedna z moich ulubionych koszul, niestety. Problemem jest to, że bardzo długo schnie. Jedna z moich ulubionych polówek. Za ciężko i I długo schnie. też- Czasami po prostu trzeba szybko zrobić pranie, a niestety te rzeczy, A to takie jest- jak ta bluza, To jest rekordzista w kwestii schnięcia. Super bluza, uwielbiam, ale jest mega ciężka. Mój śpiwór nie jest też za duży, ale to jest mój nowy śpiwór, który zakupiłem. Różnica jest znacząca. Co jeszcze jest ważne, ten śpiwór jest do 0 stopni, a tutaj raczej do 0 stopni niestety nie zejdziemy. Więc niestety, raczej stety. W każdym razie dzięki, że jesteście z nami. Odpaliliśmy Patronite'a. Już mamy pierwszych 2 patronów, z tego miejsca raczej 3. W każdym razie, jeżeli macie ochotę wesprzeć nasz kanał, pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, komentować, zadawać pytania oraz możecie nawet nas wspierać Patronite'em. Przy wyborze 3. pakietu co oferujemy? Pocztówki. Tak, możecie dostać raz na miesiąc pocztówkę od nas z specjalnym uśmiechem, specjalną dedykacją. Nam też się podoba, jeżeli może Wam zrobić przyjemność. Polecamy się na przyszłość i co? Spoko. Idziemy dalej. Jesteśmy nie do zajechania. Link do naszego Patronite'a możecie znaleźć poniżej w opisie.